Mężczyzna i kobieta. Najbardziej tajemniczy temat ze wszystkich, które ludzie przerabiają w ciągu życia. Wzajemnie się uczą, rozwijają się, próbują ułożyć relacje tak, żeby oni były najlepsze, tak jak przemawia ich wewnętrzna dusza. Nie zawsze to wychodzi najlepiej. W dzisiejszej audycji my omówimy duchowe korzenie takich relacji i chociaż niemożliwym jest w krótkim odcinku często przedstawić całość zagadnienia, spróbujemy przedstawić chociaż niektóre wzmianki, które będą korzystne wielu osobom. Należy również zwrócić uwagę na to, że cała nauka kabalistyczna rozpatruje to zagadnienie jako osnowa duchowych początków stworzenia. I chociaż nie każdej osobie będzie wszystko zrozumiałe, da to jednak osnowę do głębszego zastanowienia się nad całością zagadnienia, pojęcia męskości i kobiecości i w wyższych aspektach pojęcia świateł i pojęcia życzenia. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Bardzo czekałem na nasze kolejne spotkanie, bo mieliśmy poruszać takie bardzo interesujące wszystkich rzeczy związane z radością, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym porozmawiać o paru takich życiowych sprawach. A co, coś się stało u ciebie? Nie stało się, ale widzę naokoło w relacjach męsko-damskich, że ludzie z wiekiem zamiast być coraz szczęśliwsi, to mają coraz więcej problemów. I właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest. Kabała mówi, że jest to według zejścia światła bardzo proste. Cała energia, która jest oddająca, wszystko co odchodzi, napełnia, to ma pewien określony jakby powiedzmy biegun, czy też kierunek od Twórcy. No i to jest nazywane w tych naukach, o których my tutaj mówimy, jest rodzaj męski. Natomiast życzenie, wszystko to, co jest, to otrzymuje, to co Stwórca da, to jest rodzaj żeński. I jak rozpatrujemy to w kategoriach duchowych, wydaje się to wszystko takie bardzo proste. Natomiast jak jesteśmy w takim życiu codziennym, generalnie mężczyźni w relacjach zachowują się tak samo jak życzenie, jak kobiety. No nie zachowują się w ogóle jak mężczyźni. Ja jestem mężczyzną, ale niestety muszę tak powiedzieć, bo kobieta chce różnych rzeczy. Kobieta, wybierając sobie, już pominę ten cały etap wcześniejszy, już ma mężczyznę i wybrała go sobie według jakichś tam określonych kryteriów, no nie? Czy to, nie wiem, dobre geny, czy to, że on będzie dobrym reproduktorem, ale głównie, czy jest w stanie pomóc jej w życiu, czy wspólnie mogą gdzieś dojść, czy ona może na niego liczyć. Czyli kobieta od mężczyzny coś chce w związku. Generalnie mężczyzna według schematu układu światów duchowych powinien rozpoznać jakieś życzenie i jako światło wejść, to wszystko dać, co ta kobieta chce. Natomiast mężczyzna też chce coś od kobiety. Mężczyzna chce, żeby kobieta była taka, robiła to, a nie tamto. I w pewnym momencie mamy wokół siebie, czy też naprzeciwko siebie, zamiast mężczyzny i kobiety związek, no są takie związki oczywiście, ale ja mówię o innym przypadku, mamy kobietę i mężczyznę, gdzie generalnie według Kabały mamy dwie kobiety, czyli mamy dwie sfery, dwa życzenia, jedno życzenie coś chce od drugiego. I o dziwo, światłem jednego życzenia jest drugie życzenie, a światłem drugiego życzenia jest pierwsze życzenie. W związku z tym żadne z nich nie dostaje światła w tym, no i według praw Kabały no musi dojść do rozbicia takich życzeń. Jak to poukładać? Po pierwsze, powiem ci tak, nie mów według praw Kabały, bo to, co ty mówisz, to jest twoje pojmowanie określonych praw. I ono z jednej strony jest w prawie dosłowne, ale z drugiej strony nie wszystko jest takie proste. Żeby w ogóle dotknąć tego tematu, nam należy sięgnąć do Biblii, do Tory, do pierwszych wzmianek o człowieku. My teraz nie mówimy mową alegorii, ale mową bardziej zrozumianą dla ludzi. Pojęcie stworzenia człowieka, ono miało charakter jednoznaczny, całościowy i chodziło o rodzaj
inteligencji, bardzo wysokiej inteligencji, która miała być podobna do Stwórcy, do Stworzyciela. Absolutnie we wszystkim. Niemniej jednak powinna była zawierać formę życzenia. Dlatego, że samo światło w sobie bez obserwatora, bez tego, kto go rejestruje, istnieć nie może. Czyli ty nie będziesz przeżywać radości, jeżeli nie masz ku temu w tym momencie określonego powodu. Powód jest tym, co utrzymuje tu radość. W momencie stworzenia również, tam za paru wersetów dalej, idzie takie zdanie. I Adam usnął i oddzielił od Adama i stworzył jemu przeciwieństwo, czyli parę, czyli stworzył kobietę, Hawę. Ja nie będę teraz wnikać w niuansy, ale ten moment, on jest kluczowy do systemu rozróżnienia. Do systemu rozróżnienia tak naprawdę wszystkiego, co idzie dalej. W kabalistycznych aspektach my możemy widzieć, że system rozprzestrzenienia światła u nas zaczął się od duchowych światów, czyli od świata Acylut i rozprzestrzenił się w systemie światów Bea. Dusza urodziła się w światach Bea, czyli Bria, Jecyra i Asija. I od tu zaczynają się małe schodki, czyli tu zaczyna się komplikacja. Dlatego, że tak jak my wiemy w kabalistycznych aspektach, że tam było rozbicie pierwsze, rozbicie drugie, a jeszcze jest coś takiego jak rozbicie dusz. I system rozbicia kelim, czyli życzeń, który był wcześniej, i system rozbicia dusz, oni ze sobą mają coś wspólnego. A mianowicie wspólnym jest zamiar Stwórcy, czyli to, co Stwórca chciał dokonać. Pytanie. Dlaczego ludzie zostały opuszczone tak nisko? Odpowiedź. Oni nie zostały opuszczone. Oni zostały pozbawione wszystkiego światła. I otrzymały światło tylko na podtrzymanie istnienia. I ogromny potencjał, ale żeby wyrosnąć, im potrzebne jest życzenie. Życzenie zaś też nie może znajdować się bez światła, czyli ono po prostu zaniknie. Czyli my nie możemy utrzymywać przykładowo salę imprezową w nieskończoność, jeżeli tam nigdy nie ma imprezy. Więc te rzeczy ze sobą były od razu, od samego początku synchronicznie ułożone. System podziału dusz na to, co ty określasz, męski i żeński, bierze swój początek bardzo, bardzo wysoko. I tu rzeczywiście masz absolutną rację, że poziom tendencyjny podziału był włożony w różne formy. Cały świat stał się dualny. Czyli my widzimy, że wszystkie ludzie, zwierzęta, rośliny, wszystko, co jest żyjące, pełzające, ma swoją parę. Ale parę nie dlatego, jak myślą ludzie, żeby żyć długo i szczęśliwie i tego starczy. Tego całkiem nie starczy. To jest tylko warunki dla realizacji siebie. Para była potrzebna dlatego, że dusza Adama w jednolitej konstrukcji nie mogła być naprawiona. Ona nie mogła się wznieść, ona nie miała życzenia. A opuścić same życzenia nie można było, dlatego żeby było duże rozerwania. Więc trzeba było opuścić i część świateł, które zabrudnili się i spadnie. To jest cały proces, który opisany jest z tak zwanymi upadłymi aniołami. Upadłe anioły upadły razem z duszami. To jest upadek jednej świątyni, upadek drugiej świątyni. W Torze wszystko to jest opisane. I od kiedy my podchodzimy teraz coraz bliżej naszego świata, my widzimy, że duszy o różnych charakterystykach i właściwościach zaczęli wchodzić w ciała i reinkarnować się. Tam jest jeden taki ciekawy moment. Aniołowie zobaczyły córki ludzkie, że są piękne i opuściły się do nich.
aniołowie, w tym momencie ma się na uwadze nie postaci, a siły określone opuściły się. Piękne, czyli chodzi o życzenia, czyli formy, które były. I od kiedy opuściły się, zamiast tego, żeby podnieść, zabrudniło się również z nimi. Forma współczesnego człowieka, która składa się na podobieństwo jego duszy, dokładnie, ona nie może być zmutowana, ona nie może być przemieniona, ona składa się na podobieństwo duszy. No jest tam wyjątki, o których później pomówimy. Ona ma charakterystyki u mężczyzn rzeczywiście na podobieństwo światła, u kobiet na podobieństwo życzeń, ale w stosunku do wyższego światła i mężczyźni, i kobiety, i zwierzęta, i rośliny, wszystko jest życzeniem, czyli strukturą Malchut. Od tego trzeba zacząć, że wszystko jest strukturą Malchut, wszystko jest życzeniem. Jeżeli tak i osnowa nasza leży w życzeniu, to jest zrozumiane, dlaczego i mężczyzna, i kobieta zaczynają co pragnąć. Ale nie można nazwać, że męski osobnik jest identyczny do kobiety, albo kobieta jest identyczna do mężczyzny. Dlatego, że to wszystko wyrażane jest właściwościami duszy, a nie formy. I aspekt takiego podziału, o którym my mówimy, on wyraża się w systemie naprawienia. Celowość takiego podziału jest wyodrębnione naprawienie. To znaczy, nad czym pracuje mężczyzna? Mężczyzna pracuje nad uszlachetnieniem swojego organizmu i doprowadzenia siebie do stanu podobieństwa, czyli do wyższego stanu podobieństwa światła. Nad czym pracuje kobieta? Kobieta pracuje nad uszlachetnieniem swojego organizmu i do stanu przydatności do przyjmowania światła. Genetycznie rzeczywiście jest taki układ, że kobieta wchłania, mężczyzna emanuje. Chociażby przy urodzeniu dzieci my widzimy, że to jest podstawa funkcjonowania. I inaczej nie można tego ułożyć. Taka jest natura. Ale ta natura bierze swój początek daleko, daleko z góry, czyli w wyższych istotach. I teraz sytuacja, z którą my się spotykamy, ona ma charakter trudny, określimy, prawda? To, co ty powiedziałeś odnośnie relacji i wszystkiego, z tego powodu, że i mężczyzna, i kobieta znajdują się w systemie nienaprawionym, czyli zepsutym. Co to znaczy zepsuty system? Po pierwsze, nie uświadamiają do końca sobie celu swojego istnienia. Nie uświadamiają i nie wiedzą, dlaczego funkcjonują i co mają robić. W kulturowych tradycjach wcześniej były pewne wzmianki od czasu, kiedy duchowość była wyżej odrobinkę, były pewne wzmianki przynoszone. Więc i kobieta, i mężczyzna mniej więcej, nie całkowicie, widzieli, jaka ich jest rola. Pomijając materialny świat, w ogóle jakby oczyszczenie, uszlachetnienie, czyli wiadomo było, że mężczyzna musiał mieć siłę, on tam walczył, chronił, przynosił wszystko do domu i tak dalej. A kobieta, ona właśnie była w stanie pasywnym, ale to nie znaczy, że nic nie robiła. Pasywnym to jest w stanie oczekującym. Czyli my mówimy, kobieta jest dom. Dom wybudowany to jest jakby algorytm kobiety. Mężczyzna przynosi wszystko w domu, czyli napełnia ten dom. Dzisiaj, kiedy wprowadzili różne systemy tak zwanej równości, to wszystko odeszło w niepamięć. Ludzie zapomnieli swojej rzeczywistej wartości i jakie cnoty powinny hodować w sobie. Czyli jakie cnoty powinny wystawiać w pierwszej kolejności jako ważne. Tylko w stanach krytycznych zaczynają przypominać. Na przykład jeżeli jakieś wojenne dzieje się dzieją, no to znaczy, że mężczyzna musi walczyć. No dobra, ale u nas kobiety walczą o równość.
To jak to tak, że mężczyzna idzie walczyć, a kobieta, która równa mężczyźnie, nie idzie walczyć? No więc poszli kobiety walczyć. Więc to wszystko zmieniło charakterystykę na tyle, że człowiek utracił właściwość, możliwości systemu naprawienia i swojej transformacji. On oddalił się od własnej duszy. I od teraz, kiedy my mówimy już niżej o tych relacjach, o których ty wspominasz, jakim powinien być mężczyzna, jaką powinna być kobieta, oni jest taki, jak jest. Każdy z nich intuicyjnie wie, co ma robić. Ale rzeczywiście w systemie zepsucia my widzimy, że wiele mężczyzn jest skobieciałych, czyli żeńskich, a kobiety odwrotnie próbują być męskie. To narusza ich duchową konstrukcję, bo ciało można wszystkiemu nauczyć. Ciało może być męskie, żeńskie, w głębszych umiejętnościach może transformować się w różnych zwierząt, w ptaków i tak dalej. Chociaż ludzie nie wiedzą o tym do końca, ale to są procesy naturalne. Ciało może się przemieniać dowolnie, a to, co znajduje się w ciele, czyli struktura duszy, i dusza zwierzęca, od zwierzęca dusza, ona powinna być wychowywana zgodnie z właściwościami. Wtedy ona może połączyć się z świętą duszą. Jeżeli ona nie jest wychowana zgodnie z właściwościami, to my tu zaczynamy w ogóle zadawać pytania. I to pytania, ja ci powiem, bardzo proste. Jak my mówimy. A ty posłuchaj, ty po prostu sobie zadaj takie pytania. I pewne rzeczy wyprostują się tobie. Ja nie żądam od ciebie teraz odpowiedzi. Ty po prostu spróbuj. Ja będę zadawać pytania, a ty spróbuj natychmiast w myślach dla siebie na nie odpowiedzieć. Praca. Dlaczego ci ona potrzebna? Kariera. Dlaczego ci ona potrzebna? Pieniądze. Dlaczego one ci potrzebne? Rodzina. Dlaczego ona ci potrzebna? Dzieci. Dlaczego one ci potrzebne? Zdrowie. Dlaczego potrzebne? Życie. Dlaczego ci to potrzebne? Patrząc na wszystkie te pytania, dlaczego to potrzebne, człowiek może lekko się ocknąć. Bo on może zobaczyć, że on wszystkie te rzeczy wykonuje, ale określonej celowości w tym w ogóle nie ma. Czyli robi, bo robi. I teraz wyobraź sobie, że i mężczyzna, i kobieta idzie dokładnie tym schematem, żadnym innym. Tym, co ja teraz przeczytałem. To są główne atrybuty współczesnego życia. Czy ty tu widzisz gdzieś systemy naprawienia, wzniesienia, wyższych jakby aspektów, bądź jakiekolwiek elementy pracy ze sobą, ze swoimi właściwościami? Ich po prostu nie ma. My widzimy strukturę, która została narzucona i którą każdy człowiek przeżywa. Czy to kobieta, czy mężczyzna, każdy z tych punktów będzie pasować do każdego. I w tym momencie tak zwany system naprawienia, on jest niemożliwy. Niemożliwy duchowy wzrost. Czemu? Bo wszystkie te niuanse, o których my przeczytaliśmy, w ten czy inny sposób przeszkadzają. Bo my skupieni jesteśmy zupełnie na innych rzeczach. Czyli te rzeczy, które powinny służyć nam jako dodatek do naszego wzrostu, czyli być na drugim, trzecim miejscu, oni stoją na pierwszym miejscu. Rozumiesz, czym tu problem jest? Tak, rozumiem. Trochę zdziwiły mnie te pytania, bo one krążyły wszystkie wokół siebie tylko i nakręcały same siebie. Jakby nie wychodziły w ogóle poza cokolwiek innego na świecie. Tylko chodzę do pracy po to, żeby mieć dom, rodzinę. Chcę mieć lepszej pracy, żeby ta moja rodzina była pełniejsza, szczęśliwsza i sytuowana. Karierę robię po to, żeby, nie wiem, zostawić coś dzieciom i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie ma tej całej jakby celowości życia dla innych, jakiegoś tam takiego, o czym mówić duchowość, popatrzenia szerzej niż tylko i wyłącznie na siebie i na to, co ze mnie wyszło lub co stworzyłem, ale też egoistycznie, bo to jest moja rodzina, tak? Moja kobieta, moje dzieci. Zostawmy to na razie. Zostawmy. To jest struktura ego, tu nie w tym rzecz polega.
bardziej chodzi o to, że teraz popatrzmy na relacje mężczyzny i kobiety. Jeden i drugi nauczony tym samym systemem zachowania, tym samym systemem realizacji siebie w świecie. Jeżeli tak, przychodzą do domu, o czym oni mówią? O pracy, o pieniądzach, o rodzinie, o dzieciach, o zdrowiu, o życiu, no albo starszy o śmierci, gdzie tam sobie na cmentarzu miejsce znaleźć. O tym rozmowa idzie. Ciągle. A teraz, a dusza, a co dusza na to? A dusza jest przeciwna całkowicie i u jednego, i u drugiego. Dlatego, że ani jeden, ani drugi nie spełnia wartości od wewnętrznych. Kobieta została skazana na ciężką pracę, czego nie powinna robić. A tak jest. I to nie kwestia jest równości czy nierówności. Nigdy nie można porównać ze sobą i powiedzieć, że równość jest idealna, na przykład mężczyzny i kobiety. Ale równość ich polega na wzajemnym uzupełnieniu, a nie na rywalizacji. A u nas idzie wszystko na rywalizację. Czyli znowu z takiego od poziomu nieczystości. I w tym wychodzi, że kobieta w systemie nienaprawienia, mężczyzna w systemie naprawienia, jakie między nimi mogą być relacje. Czyli nawet jeżeli ty wewnątrz siebie czujesz, jakim ty powinieneś być, jaką powinna być twoja kobieta wewnątrz siebie, to i tak ty będziesz postępować inaczej, tworząc wewnątrz siebie konflikt i ten konflikt będzie iskrzyć pomiędzy tobą a tą samą kobietą. A wiele ludzi jest jeszcze na niższym poziomie, jeszcze na niższym, które w ogóle tego nie uświadamiają, nawet konfliktu nie czują. Czemu? Nie dorośli jeszcze do tego. Ich poziom komunikacji wynika, tak dobrze ty powiedziałeś, z własnego egocentrycznego podejścia. Mi jest potrzebna kobieta, bo jest mi dobrze z nią, mi jest potrzebny mężczyzna, bo jest mi dobrze z nim. I koniec. Dopóki jest dobrze, żyjemy. Jak dobrze przestaje być, rozchodzimy się. A co to znaczy dobrze? A to znaczy, że nie ma nadmiernych pretensji jeden do drugiego, ale to tylko na początku. Po latach te pretensje zaczynają narastać. Czemu? Bo kiedy mieszkają razem, oni w subtelnym poziomie dusz zwierzęcych zaczynają się zrastać ze sobą i traktują jeden drugiego jak samego siebie. Od tu dalej idą odpowiedzi na twoje pytania. Że mężczyzna przychodzi i żąda od kobiety, kobieta przychodzi i żąda od mężczyzny. Dlatego, że jest wzajemne włączenie i czucie jak bezpośrednią własność. A ten akt powinien był odbyć się nie na poziomie niższej duszy, a na poziomie wyższej duszy. Ten rodzaj zlania. A on jest na poziomie tak zwanego udawanego ego, czyli na poziomie egocentryzmu. I w tym jest kolejne zepsucie, które nie pozwala napełnić szczęściem. Widzisz, w tym wszystkim jest bardzo wielki paradoks. Mężczyzna w głębi siebie, nie swoim rozumem, a w głębi siebie, o wiele lepiej wie, jak zadowolić kobietę. Na pewno. Jak ma się ubrać, co ma robić i tak dalej, ale to w głębi. On tego nawet czasami nie jest świadom. Kobieta zaś o wiele lepiej wie od mężczyzny, jakie warunki potrzebne jemu dla idealnego stanu. Znowuż taки my widzimy, że pewne role w wyrażeniu siebie zaczynają się rozchodzić. Dlatego od momentu, kiedy oni się rozchodzą a rozchodzą się oni dlatego, żeby później złączyć się w jedną całość już w spójności. Kiedy oni zaczynają rozchodzić się, ludzie zaczynają uświadamiać głębiej samych siebie. Ale to odbywa się już z czasem. Czyli nie na pierwszym, nie na drugim, nawet nie na 10. roku małżeństwa, a znacznie dalej. Kiedy pewne wartości, na przykład dzieci wyrosły i poszły sobie, albo tuż przed wyjściem z domu. Nagle ta struktura, o której my powiedzieliśmy, zaczyna się ruszyć.
praca. No, nie potrzebno już tyle pracy, nie potrzebno tyle pieniędzy, nie potrzebno tyle tego, bo na przykład już nie ma dzieci. Nie u wszystkich tak działa, ale u niektórych działa. Podobny system czasami psuje jeszcze bardziej na przykład kobietę, która może powiedzieć, że teraz dzieci nie ma, to cała uwaga musi być na mnie. Mężczyzna mówi tak samo. Jeżeli dzieci nie ma, cała uwaga musi być na mnie. A w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Jest ignorancja, żadnej uwagi, jest traktowanie jak część. I gdzieś w granicach podświadomości każdy z nich myśli, że druga strona wie, co ja chcę, co ja robię, jak ma postąpić. Jeżeli jest w systemie naprawienia, rzeczywiście wie. Ale jeżeli jest w systemie zepsucia, praktycznie rzecz biorąc, nie wie nic. To jest kolejny jakby podpowiedzi, na czym to wszystko się opiera. Powiedziałeś, że kobieta nie powinna ciężko pracować. Mamy takie ustalone jakby role w społeczeństwie, przynajmniej tutaj w naszym, w polskim. Nasz system jest dalej jakby tak poukładany, że na kobietę jakby przychodzą te wszystkie obowiązki domowe, a mężczyzna idzie do pracy jakby i przynosi pieniądze. Wiem, że to się zmienia. U naszych sąsiadów, na przykład w Niemczech, jest tak, że system opieki społecznej uniezależnia kobietę od mężczyzny i tam te kobiety jakby nie są w związkach z mężczyznami, bo one tych mężczyzn nie potrzebują do tego, żeby się utrzymać, żeby Ale jaki zjeść. sens utrzymania? No utrzyma się, no zje. Będzie z tego szczęśliwa? Ale wracając do pytania, jeżeli kobieta ma ciężko nie pracować, jak się podzielić na co dzień całym życiem z kobietą? Jakie przyjąć A ja ci role? zadam inne pytanie. Znowuż taки wrócimy do naszej poprzedniej hen rozmowy. Kiedy byłeś zakochanej po uszy, czy myślałeś o tym, jak będziesz dzielić rolę w rodzinie? Nie, no nie myślałem w ogóle, Czemu? bo myślałem o innych rzeczach. Ty myślałeś o jednym, jak uszczęśliwić kobietę, prawda? Tak. Wszystko. A co się zmieniło? Niczego się nie zmieniło. Zmieniłeś się tylko ty. Twoje podejście. Ty zacząłeś dzielić role, jakieś inne funkcje. Jeżeli jeden człowiek dba o drugiego, a drugi dba o pierwszego, niczego nie trzeba dzielić. Żadnych roli, funkcji. No ale teraz to wspomniałeś system wzajemnego poręczenia, to jest Nie. przy To nie ostatecznym. jest system poręczenia. To nie jest. System poręczenia jest wyłącznie pomiędzy mężczyznami, dlatego że oni mają określoną właściwość. A pomiędzy mężczyzną i kobietą jest tylko jeden system miłości. I on albo jest, albo go nie ma. Jeżeli go nie ma, jest wzajemne wykorzystanie jednego drugiego. Jeżeli on jest wzajemny wzrost jednego i drugiego. No ale miłość, to żeśmy przyjęli definicję, jest to bezwarunkowe oddawanie. W związku z tym ta miłość, żeby ten związek się utrzymał, no musi być obustronna. No nie może być jakby miłość tylko od jednej strony. Nie, znowu nie. No, Miłość nie szuka strony. Czy ty wiedziałeś, żeby Stwórca krzyczał: będę ci dawać życie tylko wtedy, kiedy będziesz robić tak, jak ja ci każę? Czy wiedziałeś, żeby Słońce mówiło, że dam ci ciepło tylko wtedy, kiedy będziesz dobrym chłopaczkiem? Nie. Tu no nie. jest egoistyczne wtrącenie. Nie ma czegoś takiego w rzeczywistej przyrodzie, jak podzielenie ról. Jest system emanacji i jest system wchłaniania. Na tych dwóch osnowach opiera się cała rzeczywistość. I jeżeli system wchłaniania jest w naprawieniu, to jest motywacja dla mężczyzny do aktywnych działań. On nie szuka podziału. On po prostu daje emanację. Ale jeżeli na przykład system emanacji jest w naprawieniu, to jemu wszystko jedno jest, czy jego kobieta cokolwiek przyjmuje, czy nie przyjmuje. Jemu sprawia przyjemność tylko ten fakt, że on ma obiekt, który może obdarzać. I to wszystko. Wszystkie egoistyczne sztuki obcięte.
Rozumiesz? No, rozumiem, ale mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa proza życia. Kto? Proza życia. A to tam możesz sobie wymyślać różne inne rzeczy. Pokaż mi w Torze, gdzie jest napisane coś takiego. Proza życia to jest próba sitra achra nieczystych sił. Udawać świętość. To jest proza życia. I wierz mi, że to, co ty nazywasz prozą życia, to nie jest masowy symptom. To jest wyłącznie indywidualnie nauczone podejście. Wiesz, jak niektórzy ludzie mówią, no wszystko to jest dobre, te nauki i tak dalej, ale jakoś trzeba żyć. Porąbane jest. Przechlapane. Dlatego, że ten człowiek, który tak wypowiada, on w ogóle nie ma wspólnego nic z duchowością. Więc życie nasze jest takie, jak my sobie ułożymy. Ty teraz robisz to, co robisz, prawda? Zrobiłeś sobie jakiś układ i wszystko, co ciebie otacza, ono opiera się na twoją wizję rzeczywistości, twoją wizję świata, wszystkiego, co ciebie otacza. Ale jeżeli na przykład ty dzisiaj zmienisz decyzję i powywalasz to wszystko, porozrywasz wszystkie więzi, nikt do ciebie nie będzie miał pretensji. Nikt, absolutnie. My już mówiliśmy kiedyś. Jakbyś wyjechał na wyspę, to po pół roku nikt by o tobie nie pamiętał. Więc w tym momencie uciekać w nazwę typu od życia jest takie, jakie jest, ja muszę go żyć, to jest złudzenie. Życie dokładnie jest takie, jak ty oczekujesz. Z wszystkimi plusami, minusami, obawami i tak dalej. Im więcej się boisz czegoś, tym więcej masz problemów. Im bardziej napełniony miłości, tym mniej masz problemów. Znowuż taки, wracamy do tego samego. No już lekcje trzeba powtarzać. Kiedy byłeś zakochany? Przed czym miałeś lęk? Jedna rzecz. No tak jakoś nie potrafię teraz. Przypomnę tobie. Przed tym, tylko przed tym, że nie zostaniesz przyjęty. Że zostaniesz odrzucony. Ty nie bałeś się, nie te, że tam nie masz pieniędzy, czy nie masz domu, czy nie masz czegoś, to w ogóle nie wchodziło w grę. Bałeś się tylko, że twoje uczucia, twoja emanacja będzie odrzucona. Tak samo jest z drugiej strony. Dokładnie ten sam proces. A to wszystko, o czym ty teraz mówisz, ta proza życia, tendencje, napracowania, bagaż życia, to jest wszystko wpływ nieczystej strony na poziom awiutu. On nie jest zły, niech sobie będzie, ale on jest do naprawienia. Czyli on jest do zmiany. To jest duża siła. I jeżeli ją odmienić w drugim kierunku, ona zupełnie się zmieni. Chciałbyś być na przykład ciągle zakochany? To podchwytliwe pytanie, ale stan zakochania, jak widać przynajmniej z naszych rozmów, jest konieczny do wszystkiego. No dobra, I to jest teoretyczny aspekt, a ja pytam bardziej o uczuciowy aspekt. Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. A to znaczy, że do Stwórcy, do Boga, do Stwórcy ty też jeszcze nie jesteś gotów. Bo to jest to samo, pamiętaj. No nie wiem, bo my mówimy tutaj o relacji takiej ziemskiej pomiędzy dwojgiem ludzi. Tak. Czy oni są związani jakimś statusem, czy nie, ale są ze sobą, w związku z tym łączą ich różne tam, nie wiem, zależności socjalne i Da nic tutaj, ich nie łączy, co ty tak wymyślasz? Oni wymyślają sobie. ale jak jest rodzina, no to są połączeni, Oni prawda? wszystko wymyślają. Tak? Ich albo łączy miłość, albo nic nie łączy. To ci powie każda kobieta. Nas nic nie łączy. My tu jesteśmy pod jednym dachem z musu, ale nas nic nie łączy. Co, nie słyszałeś nie do takich fraz? No nie słyszałem. No, to teraz usłyszałeś. Nie słyszałem, ale z tego wynika, że wszystkie problemy, które są w związkach, wynikają z tego, że ludzie się nie kochają wzajemnie, tak? Dokładnie. To jest jedyny problem. Niepotrzebna psychologia, niepotrzebne różne tam rozbierania, kto lepszy, kto gorszy. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Jeżeli oko padło na kogoś, więc tam z góry gdzieś zaiskrzyło na poziomie duszy i dusze się zbliżyły.
Jeżeli właściwości dusz nie okazały się odpowiednio prawidłowym i oni oddaliły się od siebie, to na poziomie ciał to ty możesz, nie wiem, spisywać 1000 umów, brać 10 razy ten sam ślub, cokolwiek robić, nie będziecie razem. Dlatego, że dusze się oddaliły. I to jest zanik odczucia miłości. Kiedy dusze są blisko siebie, miłość zawsze emanuje. Kiedy dusze oddalają się i człowiek widzi drugą osobę dla wygodnictwa, nieważne jakiego, cielesnego, fizycznego, materialnego, nieważne jakiego. On zrobi wszystko, żeby to wygodnictwo mieć. Ale to wszystko jest złudzenie. To jest wszystko mijające, bardzo szybko mijające. Dlatego problemu tak naprawdę nie ma, albo on zanika, jeżeli my patrzymy na poziom dusz. Ale jest jeszcze coś, co może zadać każdy człowiek. Powie tak, to wszystko łatwo się mówi, ale kiedy z kimś się rozstaje, to zaczyna boleć gdzieś wewnątrz i tak dalej. Dusza boli, tam jeszcze, takie różne aspekty. Tak, rzeczywiście, ale boli nie dusza, boli ego. Dlatego, że traci określoną wartość wygodnictwa i traci część, którą pamięta, że przez tą część kiedyś przychodziła miłość, czyli więź ze Stwórcą. I za tym tęskni, nie za fizyczną osobą, a właśnie za wszystkimi tymi uczuciami, mając nadzieję, że oni w jakimś momencie wrócą. To jest po obydwu stronach. Dokładnie ta sama myśl działa po obydwu stronach. Stąd dosyć często, bazując na tej nadziei, ludzie żyją ze sobą dosyć długo. Męczą się ze sobą. Duszy ich dawno gdzieś daleko. A tu jest konflikt, dlatego że impuls na poziom intuicji idzie, że poziomu zadowolenia nie będzie, a ego określa będzie, dlatego że kiedyś było, może się powtórzy. I od tu my wchodzimy w poziom tak zwanych wewnętrznych dylematów. Jak widzisz, to nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Mężczyzna tam emanujący, kobieta otrzymująca, mężczyzna taki czy owaki. To jest psychologia. Kabała nie bazuje na psychologii. Psychologia bazuje na kabale. Czyli aspekty tego, co z tego wynika i jakie aspekty, kto ma męską czy żeńską właściwość. My możemy mówić tylko wtedy, kiedy miara naprawienia niższych form, czyli duszy zwierzęcej, będą chociażby równe sobie. Albo w jakiejś mierze naprawione. Załóżmy, jeżeli, jak wcześniej, no nie tak dawno, ze 100 lat temu, na pewno słyszałeś, że dziewczynki zawsze uczyli się w gimnazjach dla dziewczyn. Mężczyźni, chłopaki zawsze uczyli się w gimnazjach dla mężczyzn, tam wojskowych i różnych innych. I nigdy nie uczyli się razem. A schodzili się dopiero po pewnym wykształceniu, kiedy były nauczone wszystkim manierom, zachowaniu, tego, czego chce druga część, jak ją zadowolić, wszystko. I od te wszystkie aspekty, oni były na wyciągnięciu ręki. Też były konflikty, niemniej jednak aspekt utrzymania rodziny był bardzo wysoki. Ludzie mieli po 8, po 10, po 12 dzieci, rodziny były olbrzymie, wielkie, trwałe, bogate. Teraz to wszystko się zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że i mężczyźni, i kobiety uczą się tego samego. Kobiecie niepotrzebne znajomości, jak ona ma emanować światłem, dlatego, że ona nigdy tego nie będzie robić, bo jej natura duszy jest odwrotna. Tak samo i mężczyźni nie ma po co uczyć, jak przyjmować światło, dlatego że on nie jest w stanie tego zrobić od niższego poziomu z powodu swojej własnej natury. Mężczyzna może przyjąć światło tylko od Stwórcy. A jeżeli on zaczyna przyjmować od niższego poziomu, na przykład od kobiety, jaka by ona nie była idealna, to w tym momencie
sam mężczyzna z czasem opuszcza się, dochodzi do konfliktu i oni znowu rozchodzą się. Dlatego, że kobieta ma wewnętrzne życzenia i wielkość jej życzenia zawsze określa, jaka miara światła ma wejść. Niektórzy mylnie myślą, że jeżeli mężczyzna jest bardzo bogaty, to on jest w stanie wszystkim zadowolić. To jest tylko złudzony punkt widzenia. To jest pierwsze wrażenie. Rzeczywiście, załóżmy, kobieta może odreagować na to i przez tam pierwszy rok, 1,5, 2, no może 3 będzie udawać, że jest szczęśliwa, ale później to wszystko rozpadnie się. Dlatego, że aspekt przyciągnięcia świateł u niej był zbyt mały, albo u niego był zbyt mały system emanacji. To, że on dużo pieniędzy ma, jeszcze nie znaczy, że on może emanować. Może, ale wcale nie musi. Różnie jest. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, są bardzo oszczędni. To Dlatego różnie. mają te pieniądze i To różnie. no, różnie, tak. Zależy od dusz, bardziej zależy od dusz. No i od czystości i naprawienia. Więc, tak jak ja mówię, my możemy popatrzeć nawet po historii, niektórej tej bliższej historii, że wiele mężczyzn dla kobiet to budowali tam całe pałace, niektóre tam, wiesz, miasta, niektóre jeszcze coś. No teraz to już w czasach tak zwanej demokracji to wszystko jest na niższym poziomie. Ale wcześniej takie rzeczy się zdarzały. I zrobić coś można tylko wtedy, kiedy twoje zamiary i intencje czyste. Jeżeli ty chcesz być Bogiem w oczach kobiety, żeby ona cię nazwała mój Bóg, to ty po prostu musisz nim być, a nie udawać Jego. A Bóg niczego nie bierze z powrotem. Bóg nie zabiera do siebie czegoś. On po prostu emanuje, bez względu na to, czy niższy chce to wziąć, czy nie chce. Nie podoba ci się to? Nie ma sprawy. Będzie drugie, będzie trzecie. Na jakimś poziomie się nasycisz i już ci to nie będzie potrzebne. I pytania, co się dzieje? Jak odbywa się naprawienie? Mężczyzna przez swój system emanacji jest w stanie dokonać naprawienia kobiety, ale nie sam mężczyzna, a światło emanujące od niego jest w stanie dokonać naprawienia kobiety, czyli tak skierować jej życzenia, żeby oni pragnęli, ale mieli te pragnienia prawidłowo spolaryzowane. No wiesz, ja nie o wszystkich rzeczach ci teraz mówię, tylko mówię o takich powierzchownościowych aspektach, bo część wiedzy, jakby takiej głębszej wiedzy, no to nie jest dla internetu, ale to, o czym my teraz mówimy, ja myślę, że będzie ci całkiem zrozumiane. Resztę rzeczy to my wyjaśnimy sobie później na lekcjach. Doskonale rozumiem, co mówisz. Jeżeli chcę być w szczęśliwym związku, to muszę emanować, muszę kochać. Jak kocham, wszystko się naturalnie ustawi, bo miłość sama w sobie jest oddająca i zwycięża nad egoizmem. I w każdym związku, gdzie jest miłość, przynajmniej z jednej strony, taka, o której żeśmy mówili, a najlepiej z dwóch, a z drugiej strony, po co być w związku, gdzie jesteś z osobą, która cię nie kocha? W związku z tym, jeżeli będzie związek stworzony z dwóch osób, które będą miały tą miłość, będą miały radość życia, będą chciały się rozwijać i przynajmniej podświadomie będą czuły, po co są na tym świecie, to będzie szczęśliwe. Natomiast jeżeli ta miłość była z jakichś powodów, już jej nie ma, albo tej miłości nigdy nie było, to jest tylko i wyłącznie system transakcyjny i się tego nie da naprawić inaczej niż... Nie, poczekaj, to też nie do końca tak. To nie jest system transakcyjny. Pamiętaj, że u nas jeszcze dusza zwierzęca jest. I ludzie zbliżają się do siebie z poziomu dusz wtedy, kiedy jest to wyższy aspekt zbliżenia, ale jest jeszcze inny aspekt zbliżenia z powodu ciał, czyli rozmnożenia. W tym momencie nie ma żadnej miłości. W tym momencie jest przyciąganie uwagi przez hormony, przez zachowania, przez systemy, aby u innej strony wywołać chęć do rozmnażania. Czyli niższa forma, ona nie jest zła.
ona włączona w system reprodukcji, żeby rasa nie zaniknęła w ogóle. I w momencie, kiedy wyższa struktura nie działa, my widzimy, że niższa struktura w systemie rozmnażania, ona jak najbardziej na dzień dzisiejszy zdaje swoje egzaminy. Czyli ludzie ciągną się do zbliżenia na poziomie ciał i tam nic nie ma. Ale rzecz jasna, że tam nie będzie ni naprawienia, ni szczęścia, ni zadowolenia. Będzie chwilowa radość od uwolnienia energii i nic więcej. Po czym należy pamiętać, że każdorazowo organizm traci energię i dosyć szybko się starzeje. W przypadku miłości tak nie jest, dlatego że za każdym razem, kiedy zbliża się dusza do duszy, ciała zyskują energię i mogą długo przebywać w dosyć dobrym stanie wewnętrznym i witalnym. Czyli te wszystkie związki, które są oparte o prokreację, o takie systemy hormonalne, które są wbudowane w człowieka, żeby przedłużyć gatunek, w momencie, kiedy dojrzali ludzie wchodzą w jakieś okresy menopauzy, obniżenia procesów, siły tych procesów, to wtedy powstaje najwięcej problemów w związku, tak? No tak, To, co ich, dlatego że nie widzą sensu przebywania ze sobą. no właśnie, to, co ich złączyło, to już To zniknęło. dzieci odchowane, miłości nie ma, no i takiego związku w zasadzie już też nie będzie, prawda? No jego i nie było. I nie było, i nie ma czego. Związek był tylko na poziomie ułożenia rodziny, czyli urodzenia dzieci i to wszystko. Ty takich możesz spotkać na prawo, na lewo, bardzo dużo. Instynkt, rozumiesz? Instynkt prokreacji zbliża ludzi i oni odczuwają do siebie, oni nazywają to miłość. Ale realnie jest to wzajemne pożądanie. To nie jest miłość. Miłość jest wtedy, kiedy ty przestajesz myśleć w ogóle o sobie. W ogóle. Ty zapominasz siebie. Ty jesteś źródłem emanacji. Ale jeżeli ty myślisz o jakichś tam wygodach, że odbędziemy to... Ja dlatego ci dałem te pytania. Rozumiesz? Ty przemedytuj. Ja ci jeszcze raz teraz powiem, a ty jeszcze raz spróbuj przemyśleć je. Praca. Dlaczego? Kariera. Dlaczego? Pieniądze. Dlaczego? Rodzina. Dlaczego? Dzieci. Dlaczego? Zdrowie. Dlaczego? Życie. Dlaczego? Dlaczego to wszystko mi potrzebne jest? Spróbuj odpowiedzieć na te pytania i w twojej głowie przyjaśni się mocno. No ja mam odpowiedzi, no mam. I wtedy zrozumiesz również pojęcia relacji, że wszystko to, co jest, ogólnie rzecz biorąc w świecie, tak jak jest, tak powinno być. Tu nie ma nic złego, nic dobrego. Wiem, że niektórzy mówią, że jak starsi ludzie mówią, teraz to kultura upadła, bo wcześniej było lepiej. Tak, były lepsze poziomy kultury, wyżej, duchowe, ale to, co jest teraz, nigdy wcześniej nie było. Więc to rodzaj doświadczenia, z którego należy wyjść, ale najpierw jego uświadomić. I ja ci powiem to zwykłym przykładem. Chociażby zauważ, jak ubierali się mężczyźni i kobiety, załóżmy takich na szlachetnym poziomie, w XIX wieku, a jak ubierają się teraz? Jest różnica? Nieprawdopodobnie duża. A wiesz, co to znaczy? Ubiór to jest naśladowanie obłoczenia. Jeżeli ja mam bardzo wysokie, szlachetne obłoczenie, ubranie moje będzie upodabniać się do tego obłoczenia duchowego. Jeżeli ja mam niskie obłoczenie, no wierz mi wystarczy zwykle trampki na nogi, aby było wygodnie, coś tam przykryć ciało, aby nie było zimne i idę sobie. Czyli w tym momencie ja w ogóle nie zwracam uwagi na obłoczenie, bo ja go po prostu nie mam. Dlatego ja tylko dbam o przykrycie ciała, żeby ono nie zmarzło, a jak jest, tak jest. Ta kwestia obłoczenia, to ona jest o wiele szersza, bo No tak, ja to po prostu mówię w takim minimalnym przykładzie w tym wypadku. jak widzę w sklepie, czy też na ulicy modę, że chodzą ludzie w podartych ubraniach, to w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. No jak to o co chodzi? Ich nikt nie zmusza do tego. Oni to lubią, dlatego że
Ich obłoczenie mniej więcej jest takie same. No Duchowe właśnie. obłoczenie. Ono jest podarte, ono jest rozerwane, energia tracona jest. I w tym momencie jest system naśladowania. My zawsze naśladujemy samych siebie. Ty zauważyłeś, że na przykład, masz koszuli doma, prawda? Białą, niebieską, tam czerwoną, różową i ty ich ubierasz według nastroju. A co to jest nastrój? To i jest wyczucie obłoczenia. Masz lepsze obłoczenie, bardziej czyste, wysokie ubrania. Masz gorsze obłoczenie, no byle co naciągasz na siebie. A teraz na tym przykładzie również zrozum, dlaczego jest relacja taka, jaka jest pomiędzy mężczyzną i kobietą. To wszystko od tego, upadek duchowości i w tym momencie wszystko jest wyrażone. Ale z naszej rozmowy przynajmniej wskazaliśmy wszystkim kierunek do szczęścia w związku. No to już jest indywidualnie. Obecnym i każdym następnym. To już indywidualnie jest. Rzecz jasna, że my tak mówimy, naprawienia, jest to proces i to proces nie krótki. I to, co my głębiamy i na lekcjach uczymy, bez wiedzy, no jak? To jest tak, jakby cię wzięli z pola, ty nauczyłeś się, nie wiem, orać ziemię, sadzić ziemniaki, a ciebie posadzili głównym księgowym w jakiejś wielkiej firmie. Jak? Ty nic nie znasz. Tak samo i tu jest. Jeżeli ty chcesz rzeczywiście mieć wpływ na duchową rzeczywistość, jak ty to zrobisz bez wiedzy? Nawet te krochutkie, takie malutkie wzmianki, które my dajemy, oni już dają rozszerzenie. Oni dają jakby lekkie echo, prawda? Człowiek już coś wie, on pomyśli nad tym, zastanowi się nad tym. Może on jeszcze nie dokona. Czemu nie dokona? Bo nie ma bardziej szerokiej, globalnej wiedzy o tym wszystkim. I na miarę zdobycia takiej wiedzy, bądź wprost, bądź drogą własnego doświadczenia, jest długa, ale też jest. Na miarę zdobycia tej wiedzy on zaczyna inaczej się zachowywać. Tutaj taką jakby, może jako podsumowanie, taka odpowiedź na pytanie mi się tutaj pojawiła, bo zadawałem sobie pytanie tam, gdybym był na początku jakby swojego życia i wszystko inaczej miał jakby zrobić, no może nie inaczej, od nowa, to gdybym wybierał sobie partnera, partnerkę do życia, to czy miałbym jakby zwrócić uwagę na to, żeby to była osoba uduchowiona, z wyższymi wartościami, czy też piękna, z cudownymi walorami fizycznymi? To odpowiedź jest taka, tą, którą bym pokochał. Ja ci powiem tak, Podobieństwo naszych dusz. tobie jeszcze trzeba wyodrębnić uczucie miłości od uczucia pożądania. Bo to są dwa różne. Znasz jak mówią, miłość jest z serca, pożądanie idzie z drugiego czakramu. Więc to są ogromne odległości, a człowiek to przeżywa podobnie bardzo. I to nazywa miłością. Więc tu jest to kwestia rozróżnienia tego wszystkiego, ale ci podpowiem tak na wprost, jeżeli ty rzeczywiście chcesz kogoś wybrać, patrz nie na ciało, nie na zewnętrzny obraz. Owszem, on jest ważny, dlatego że on jest momentem i wzorcem tych dzieci, które będą. Tak tu też się podbiera. Ale patrz na duszę. Nie na piękno zewnętrzne, a na duszę. I jeżeli patrząc wewnątrz duszy kobiety tam, czy mężczyzny, człowiek widzi to, co z nim harmonizuje, to i jest para. Ale jeżeli patrzy na ciało, on może się pomylić w wielu sytuacjach. No tak, bo zauważę tylko to, co jest we mnie i to, co będzie Tak, rezonowało, a to, co tak. jest we mnie dobrego, to wiem, bo Czyli ty w tym momencie ty w kobiecie widzisz tylko swoje oczekiwania i swoje wzorce i nic więcej. bardzo taka ciekawa matryca do przykładania w relacjach towarzyskich. Patrz w duszę i nigdy się nie pomylisz. Patrz na Bo to ciało i czeka cię ogromne rozczarowanie. kiedyś w Polsce były takie pamiętniki, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej i najczęściej było wpisywane miej serce i patrz w serce. No coś takiego, tak, tak. Się wspomniało.
No nie wiem, czy jestem. Mam nadzieję, że jestem mądrzejszy po tej rozmowie. Muszę to wszystko przetrawić. Ale złapałem po raz kolejny, że najważniejsza jest miłość. Zarówno tak, jak żeśmy mówili wcześniej, w swoich relacjach wewnętrznych, w swoim odczuwaniu duszy, tak się okazuje w tym, co robimy na co dzień, w relacjach społecznych, w życiu codziennym. Ta miłość no, jest po prostu ponad. Dopóki serce nie będzie kalatać tam 150 na godzinę przy myśli o kimś, nie rób pośpiesznych kroków. No, rozumiem. Rozumiem. No bardzo ci dziękuję za te odpowiedzi. Miałem nadzieję, że inaczej odpowiesz, ale przynajmniej będę się teraz zastanawiał, jak to poukładać. Znowu, Kabała to nie jest prosta wiedza, rozum. I pewne schematy, o których ty początkowo powiedziałeś, to trochę nie tak działa. Czyli męski, żeński, to są fundamenty, rozumiesz? A w nasz świat przychodzi gra, barwa świateł odchodzących, iskry padające. I żeby znać każdą iskrę, która spada w każdym momencie, to fundamenty trzeba idealnie znać. Ty musisz wiedzieć, z czego te iskry spadają, skąd powstaje tęcza, skąd ta radość przychodzi. Więc to są elementy, które jakby rozszyfrowują się. Stąd na przykład, kiedy my rozmawiamy, pomimo tego, że ty znasz schemat, a teraz znasz gałęzie, które wychodzą z tego schematu. no tak, bo to jest tak, jak ostatnio mówiłeś, że życie polega na tym, żeby te emocje, które nami targają i rządzą, żeby je poznać po imieniu i okiełznać i wywoływać, kiedy ja je potrzebuję, a nie być takim automatem od emocji. No ja myślę, że po cichutku wszystko to rozbierzemy. Jak będziesz gotów do tego. No, mam też taką nadzieję. Mam też taką nadzieję. Chcę być lepszym człowiekiem i no, chcę tego słuchać na pewno. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli temat ciebie zainteresował i rzeczywiście chcesz poznać, jaka jest natura kobiety, mężczyzny, skąd biorą początki wszystkie relacje niższe, jak to wszystko wyraża i najważniejsze, dlaczego czasami jest tak ciężko, a czasami wszystko idzie jak na skrzydłach aniołów. Wiedza kabalistyczna to nie jest suchy przedmiot, to żywy spektrum świateł, który odbija się wewnątrz samego człowieka. Więc jeżeli czujesz, że to dla ciebie, zapraszamy na nasze cykliczne spotkania, na których poznasz nie tylko swoją osobowość, ale również wyższe prawa, które rządzą jak tobą, tak i całą przyrodą ciebie otaczającą. Informacje, jak dołączyć, znajdziesz poniżej w opisie tego filmu.